Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku. Dzień dobry wieczór, tradycyjne dzień dobry wieczór. Ja myślę, że Marka nie trzeba przedstawiać. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany naszymi rozmowami, to ja zachęcam, żeby odwiedzać kanał Marka. On jest zawsze tutaj niżej wstawiony pod naszą rozmową, a my sobie wiedziemy dyskusje, dysputy różnorakie na tematy od panów samochodzikowych aż po kwestie związane z zjawiskami niewyjaśnionymi, nadprzyrodzonymi. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje i u mnie, i na kanale u Marka, więc zachęcam, żeby udostępniać nasze rozmowy, bo moi drodzy, z całą pewnością dużo ciekawostek tam się pojawia. Dziś chciałbym, żebyśmy sobie, Marku, porozmawiali na temat tego, dlaczego tak wiele odległych kultur, począwszy od Sumerów, skończywszy po Majach, opisuje istoty, które gdzieś tam stąpiły na ziemię, nauczyły ludzi rolnictwa, matematyki, astronomii. Pytanie jest, czy jest to jakiś przypadek, czy jest to po prostu ogólnie, bym powiedział, wspólne źródło. No powiedz mi po prostu twoim zdaniem, dlaczego niemal wszystkie te najstarsze cywilizacje mówią o takich bogach, bym to powiedział w cudzysłowie oczywiście, którzy gdzieś tam zeszli z nieba właśnie na początku cywilizacji, a nie w jakimś późniejszym rozwoju tej cywilizacji. Zanim tak wprost odpowiem na to pytanie, to myślę, że na początku naszej rozmowy warto podkreślić, że sporą rolę w tłumaczeniu tego wszystkiego, czy próbach tłumaczenia, będzie odgrywało pojęcie mitu. I my oczywiście w czasie tej stosunkowo krótkiej rozmowy tego pojęcia nie jesteśmy w stanie dobrze przeanalizować, bo mit to jest pojęcie bardzo złożone, obejmujące bardzo wiele dziedzin życia, a w każdym razie aktywności człowieka. Mit jest badany przez literaturoznawców, antropologów, socjologów, religioznawców. Naprawdę mało wymieniłem tych dziedzin, które interesują się mitem. A zatem miejmy gdzieś z tyłu głowy, kiedy będę mówił odpowiadał wprost już na pytanie, miejmy gdzieś z tyłu głowy, że być może za tym wszystkim stoi mit. Ale mit nie oznacza w tym wypadku jakiejś opowieści wyssanej z palca, czegoś, co odpowiada bajce, baśni właściwie. Nie. Mit to jest zjawisko oparte bardzo często na archetypach. To kolejne pojęcie, które należałoby wyjaśnić. I te archetypy, ich pochodzenie tak naprawdę dla samych religioznawców, dla ludzi zajmujących się archetypami, bo to przecież nie tylko religioznawcy, jest jednak pewną zagadką. Po tym przydługim, może nudnym wstępie postaram się odpowiedzieć, dlaczego ci bogowie pojawiali się na początku cywilizacji. I ja sobie podzieliłem tę odpowiedź na
wątki bardzo racjonalne, tak jakby chciała nauka, ta bardzo poważna, akademicka odpowiadać, a zaraz potem zaproponuję inne spojrzenie, takie spojrzenie, które myślę ludziom oglądającym nasze audycje jest nieco bliższe. A więc zacznijmy od tego racjonalnego spojrzenia. Myślę, że można by tłumaczyć te pojawienia się bogów z kosmosu tym, że moment narodzin cywilizacji, a właściwie to jest złe określenie, pewnego przesilenia cywilizacji, to jest taki moment pewnego chaosu, zmienia się struktura, pojawiają się nowe zjawiska, takie jak prawo, na przykład prawo pisane, pismo właśnie, władza, określona struktura społeczna. To wcześniej funkcjonowało inaczej. Zanim pojawiły się te cywilizacje, nazwijmy je miejskie, gdzieś na przykład na Bliskim Wschodzie, no to mieliśmy do czynienia z kulturami zbieracko-łowieckimi, no i tym podobnymi. Gdzieś tam sobie wędrowali, coś zbierali, coś tam łowili. Nie wchodźmy znowu w szczegóły, bo po prostu utoniemy w tych szczegółach. A moment, kiedy zaczynamy prowadzić życie osiadłe, zmienia się struktura naszej społeczności, zmienia się również sposób życia, no właściwie wszystko się w tym momencie zmienia, to jest moment pewnego chaosu. Ten chaos możemy wziąć w cudzysłów, ale zmienia się zdecydowanie struktura tego wszystkiego, co nas otacza. I mit, mit o przybyszach, ludziach, a może nawet nadludziach, którzy przybywają z bardzo, bardzo daleka i zostawiają nam nowy porządek, nowe sposoby funkcjonowania. O, to jest mit, który porządkuje rzeczywistość. Można by nawet powiedzieć, legitymizuje nowe formy organizacji społecznej. I ktoś powie, ale po co dorabiać filozofię do kawałka ciała tak naprawdę? Przecież albo to widzieli, albo nie widzieli. No owszem, o tym za chwilę, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że ludzie gdzieś z wierzchołka struktury społecznej, czyli ci, którzy trzymają władzę, nagle zaczynają szeptać albo przekazywać plotki temu szaremu ludowi. No wiecie, rozumiecie, tu przyszli bogowie i oni nam dali pewien przepis na budowanie cywilizacji. Ten przepis wygląda tak i tak i tak. Gdyby to powiedzieli ludzie, no to jedni by uwierzyli, drudzy nie, ale kiedy to wszystko otrzymało pewną boską sankcję, no to wtedy jest okej. Można powiedzieć w końcu, że bogowie w jakimś stopniu personifikują proces cywilizacyjny albo postępu cywilizacyjnego i Mhm. ponieważ to jest proces, może nie dla wszystkich uczestników owego procesu zrozumiały, na pewno dla tych nizin społecznych nie za bardzo, no to nadanie mu sankcji boskiej, no to jest coś, co w jakiś sposób tłumaczy to, co się dzieje. No ale zostawmy, bo to są takie tłumaczenia, które uwielbia współczesna nauka. Spójrzmy na ten problem teraz spekulatywnie, nieco inaczej. Otóż ponieważ ludzkość albo określona część ludzkości uzyskała e, określony próg rozwoju, określony etap rozwoju, no to mogło zwrócić uwagę tych gości z kosmosu, tych istot, które w jakiś sposób zainteresowały się Ziemią, no i oni mogli dojść do wniosku, to jest może dobry moment, żeby się pojawić i troszeczkę pokierować tą grupą, która właśnie przeszła z etapu takiego wędrowania, zbierania, polowania do etapu osiadłej cywilizacji. Taka osiadła cywilizacja, ona siłą rzeczy szybciej się rozwija, bo tam jest więcej ludzi, którzy mają czas myśleć abstrakcyjnie, ponieważ inni na nich pracują. Ja wiem, to brutalnie brzmi, ale tak to mniej więcej wygląda. I te istoty mogły dojść do wniosku, że to jest też dobry moment, żeby w jakiś sposób zasiać ziarno, żeby pokazać ludziom, jak można by próbować rozwijać tę cywilizację.
Potem Mhm. jeszcze jedną rzecz. Być może owe istoty doszły do wniosku, że to jest też dobry moment, bo niby już się coś zmienia, niby ta cywilizacja zaczyna być taką cywilizacją no, bardziej rozwiniętą, budującą coraz większe na przykład, no, Bliski Wschód, no to zikuraty na przykład, czy jakieś duże budowle, więc nieźle muszą kombinować, już troszeczkę muszą znać praktyczne zastosowanie fizyki, chociaż pewno samej fizyki niekoniecznie, ale obserwacja no, jest jednak matką no, tychże monumentalnych czasami budowli. Oni jeszcze traktują tę wiedzę troszeczkę jak wiedzę boską, więc bardzo dobrze się składa, podczepimy się pod to, ale te istoty mogły dojść do wniosku, że to jest też dobry moment z innego względu, bo niby już ta cywilizacja zaczyna być rozwinięta albo rozwijać się, a z drugiej strony te istoty chciałyby się pojawić na tyle wcześnie, że kiedy minie kilka tysiącleci, dojdziemy na przykład do naszych czasów, to my sobie nie będziemy w stanie odróżnić tego, co jest mitem w tym klasycznym podejściu, które prezentowałem przed chwilą, takim racjonalnym, naukowym, co jest mitem, a co jest, czyli takim mitem, który ściąga archetypy i pewne rzeczy po prostu tłumaczy nam świat nieco inaczej, religijnie bardzo często, nie będziemy w stanie odróżnić takiego podejścia od mitu jako opowieści o czymś, co wydarzyło się naprawdę, co odbija pewne wydarzenia, które były dziwne i które mogły być właśnie tym pierwszym kontaktem. To jest jedno tłumaczenie. Dalej, myślę, że ten kontakt jedno zresztą nie wyklucza drugiego. Ten kontakt mógł zresztą być przetworzony na tyle mocno przez funkcjonującą cywilizację, jedną, drugą czy trzecią, bo będziemy pewno o tym mówili, że to się w różnych miejscach świata zdarzało, więc to mogło być zostać przetworzone przez te różne cywilizacje e, w taką opowieść bardzo symboliczną. I my dzisiaj po prostu nie potrafimy oddzielić ziarna od plew, nie potrafimy powiedzieć, co jest prawdą, co jest tylko opowieścią, taką symboliczną opowieścią. I troszkę jesteśmy skazani na to, że no, musimy zgadywać. Troszeczkę to jest taki mit założycielski, którego nie potrafimy podzielić, oddzielić z niego prawdy w sensie tym, że rzeczywiście ktoś przyleciał, czy też może to jest symbol czegoś, co się wydarzyło, ale nie wydarzyło się naprawdę. To miało raczej symbolizować przemianę owej cywilizacji. Ja wiem, że to bardzo wiele osób denerwuje, kiedy w ten sposób stara się człowiek tłumaczyć, że no, być może kontaktu nie było, że to może wszystko tylko odbicie pewnej kondycji cywilizacji. Mhm. Ja wiem, że tak się dzieje, samego mnie to denerwowało w swoim czasie, ale kiedy wgryzłem się w to, jak mit bywa rozumiany, to dzisiaj już nie potrafię opowiedzieć się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Przyjmuję do wiadomości, że tę sytuację, którą opisaliśmy w pytaniu i w ogóle starałem się ją opisać, przyjmuję, że oba wyjaśnienia są prawdopodobne. Mhm. Gdzieś tak mnie korci, żeby jednak myśleć o tym micie bogów z kosmosu, jako jednak o czymś, co wydarzyło się naprawdę i te opowieści snute przez różne ludy, m- moim zdaniem równie dobrze jak mitem opisującym stan cywilizacji, mogą być mitem opisującym prawdziwe wydarzenia. Tak jak powiedziałem, dzisiaj to są rzeczy, które naprawdę jest dziś trudno od siebie oddzielić. Mhm. No właśnie, widzisz, mam takie drugie pytanie, bo skąd u tych ludów bez kontaktu między sobą oczywiście pojawiały się bardzo często identyczne motywy tych nauczycieli z gór, którzy przekazywali tą wiedzę z astronomii, z matematyki, z kalendarza. Hmm. No znowu zaproponuję taki dualizm. Spróbujmy najpierw wyobrazić sobie, jak to tłumaczy współczesna nauka.
albo współczesne badania nad rozwojem kultur. Bo to w gruncie rzeczy nie jest takie gadanie pozbawione sensu. Tam rzeczywiście pewne jądro warto wyłuskać. Otóż mówi się o tym, że wszystkie te kultury, takie jak na przykład, nie wiem, starożytny Sumer, Babilon, Egipt, czy też inne, powiedzmy, różne cywilizacje powstające w Nowym Świecie, gdzieś w obu Amerykach, te wszystkie cywilizacje obserwowały niemal to samo niebo. To na tym niebie odbywały się różne cykle kosmiczne, które da się zaobserwować, da się zidentyfikować. One są powtarzalne. Obserwuje się tam pewien porządek na tym niebie i ktoś może dojść do wniosku, że za tym porządkiem musi stać jakaś świadomość, jakiś rozum, bogowie, no być może. I w związku z tym pojawiają się podobne narracje, podobne symbole i podobne narracje. I w dodatku niebo to jest takie dobre miejsce, nazwał niebo jako źródło autorytetu i wiedzy, bo przecież z obserwacji astronomicznych da się wysnuć różne ciekawe czasami wnioski. To może być bardzo praktyczne. Można na podstawie obserwacji nieba na przykład próbować, nie mówię, że to się zawsze uda, ale próbować prognozować na przykład pogodę. Mhm. Czasami się uda, czasami się nie uda. To już różnie bywa. W każdym razie, no tak na to patrzy współczesna nauka, że rzeczywiście niebo, które obserwowały te, te ludy, o których będziemy mówić, no ono było podobne zjawiska tam zachodziły, ono było podobnie fascynujące. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jak fascynującą rzeczą jest niebo, bo też rzadko to prawdziwe, rozgwieżdżone niebo widzimy. W miastach, czy nawet na wsiach jest wszystko tak zanieczyszczone światłem, że takie prawdziwe niebo, no to dzisiaj to już chyba tylko na Mazury trzeba jechać, może w góry czasami, ale to też trzeba naprawdę się wspiąć wysoko, a Mhm. podobno po zmroku nie można. Mhm. Do niczego Państwa nie namawiam. W każdym razie, żeby zobaczyć to prawdziwe niebo i wtedy, kiedy widzimy to prawdziwe niebo, to nas po prostu, nas mieszczuchów zatyka, bo ono pod naszą szerokością geograficzną jest fascynujące. Mhm. Wydaje się, że tam są niezliczone ilości gwiazd. Zliczone, ale i tak to jest niebo, które zatyka. Po prostu, kiedy widzimy te gwiazdy, których na co dzień nie widzimy. W mieście my widzimy kilka punktów na niebie, to jest całe miejskie niebo. Więc nie dziwmy się, że to nocne niebo, ale i dzienne niebo fascynowało te cywilizacje, o których mówimy. To było coś, co wprawiało ich no, w stan niemalże religijny. No i to warto sobie zdać z tego sprawę. No ale dobrze, zostawmy te naukowe dywagacje, potraktujmy troszeczkę spekulatywnie problem. I przyznaję bez bicia, że to jest mi po prostu bliższe, ale ja nie mam żadnych dowodów na to. Tu znowu zahaczamy o różnicę pomiędzy między zaufaniem, wiarą, a wiedzą. Wiedzy na ten temat no, trudno mieć. Do czegoś się przychylamy, do czegoś przychylamy się mniej. Te spekulatywne wyjaśnienia to być może to podobieństwo wynika z tego, że mm, obcy, przybysze, oni starali się wspierać kultury z całego świata, które osiągnęły pewien poziom. Zdajmy sobie sprawę, że dla nas to czasami wydaje się, że to niemal w tym samym czasie, ale kiedy przeanalizujemy cywilizacje z różnych stron świata, to one powstawały w różnych okresach. I troszeczkę to tak wygląda,
jakbyśmy mieli do czynienia z takim progiem wejścia, czyli jak cywilizacja, jak dana kultura osiąga pewien próg, to wtedy pojawiają się goście z nieba, nauczyciele z nieba i no, nic dziwnego, że to podobieństwo nam się w jakiś sposób samo nasuwa. No i to przekonanie, że oni się pojawiają, ci obcy, wtedy, kiedy potrzebna jest cywilizacji, jakaś taki potrzebny, przepraszam, jest zastrzyk technologii, techniki, wiedzy po prostu. No i wtedy, myślę, że wtedy, kiedy sobie tak to przeanalizujemy, to uznamy te odwiedziny z kosmosu za bardzo, bardzo prawdopodobne. Co więcej, wówczas mit możemy rozczytywać nie jako alegorię, ale echo realnego kontaktu. I kiedy czyta się różnego rodzaju opowieści mitologiczne z różnych stron świata, to człowiek ma takie nieodparte wrażenie, że rzeczywiście działy się tam rzeczy niezwykłe. Kiedy analizuje się mity babilońskie, kiedy sięga się po mitologię egipską, czy też mitologię z Nowego Świata, człowiek ma wrażenie, że wystarczy odrzeć to wszystko z mitologicznych dekoracji, a będzie to właściwie relacja z wyprawy badawczej, wyprawy naukowej, wyprawy wspomagającej jakichś obcych istot, które postanowiły pomóc rozwijającej się ludzkości. I przyznam się, że ta spekulatywna część, o której w tej chwili mówię, ona do mojej wrażliwości bardziej odpowiada. Ale gdybym miał powiedzieć, co jest prawdą, co jest fikcją, nie mam żadnych, absolutnie żadnych dowodów, a do czegoś tam mi jest bliżej po prostu. Ponieważ moglibyśmy ten temat ciągnąć, ja postaram się troszeczkę wyrywkowo te pytania zadawać, które przygotowałem, ale powiedz mi, dlaczego ci bogowie nauczyciele niemal zawsze zakazują dalszego kultu siebie i oni potem gdzieś jakoś tam znikają? Hmm. Ja myślę znowu, że warto by powiedzieć o czymś takim. Znowu podzielmy to może po prostu na część racjonalną i mniej racjonalną, a w każdym razie spekulatywną. To mniej racjonalne mi się mniej podoba. Racjonalnie można by podejść do tego w taki sposób, że kiedy już mówiłem o tym symbolu przejścia od zależności od świata do autonomii, no bo wyobraźmy sobie, ta kultura zbieracka była od świata uzależniona. Autonomia polega na tym, że ta cywilizacja bardziej rozwinięta, ona ona już potrafi zmierzyć się ze światem. Oczywiście miejmy miarę, ale jednak potrafi budować kanały, potrafi regulować do pewnego stopnia bieg rzeki, przewidywać jakieś wylewy i tak dalej. I mamy do czynienia z czymś takim jak dorastanie mitologiczne ludzkości i próba oddzielania sakrum od codzienności, a zatem zaczynamy porządkować świat w ten sposób, że mówimy sobie, nie, to są sprawy boskie, to są sprawy ziemskie. No i w ten sposób można sobie to wyobrazić, że po prostu jakaś grupa kapłanów, już nie nazywając ich bardziej szczegółowo, mówi w pewnym momencie, to my się teraz zajmiemy sprawami w cudzysłów boskimi, a wszystkie inne aktywności zostawimy światu, zostawimy codzienności, zostawimy ówczesnym inżynierom budowniczym i tak dalej. Więc to oddzielenie jest niejako naturalne w społeczeństwie. Po prostu jest grupa, która się zajmuje religią, jest grupa, która zajmuje się codziennym życiem. Tak to próbuje wyjaśnić nauka, historia i nauki, które jej pomagają. Natomiast ja wolę znowu to wyjaśnienie spekulatywne, bo wyobraźmy sobie, że kończy się misja obserwacyjna, jakaś misja edukacyjna obcych istot. I ten zakaz kultu może być na przykład
taką próbą uniknięcia czegoś, co nazywamy bałwochwalstwem, żeby ludzkość nie skupiała się na czczeniu istot, które przybyły i pomogły, tylko skupiła się bardziej na rozwoju, na tym, żeby po prostu pchać ten wózek z rozwojem cywilizacyjnym, a nie oddawać co rusz cześć jakimś nauczycielom boskim i skupiać się na tej boskości. Być może to pewna mądrość tych istot nimi kierowała, stąd te zakazy. I być może też można zadać pytanie, dlaczego w pewnym momencie ta misja się kończy. No więc ja właściwie podałem odpowiedź w pierwszej odpowiedzi. Po pierwsze dlatego, że w pewnym momencie wraz z rozwojem nośników informacji, zapisów, no tacy obcy mogą kombinować w ten sposób. Dopóki to był mit, jakaś baśń, coś takiego bliżej nieokreślonego, to jeszcze była opowieść. Nikt nie będzie miał w przyszłości pewności co do tego, co się wydarzyło. Mhm. A im więcej będzie materiałów spisanych, im więcej będzie relacji z różnych stron, z różnych głów niejako wydobytych tych relacji, a to wtedy to się już może przyszłym pokoleniom wydać podejrzane. Być może w tym szaleństwie jest jakaś metoda mówiąca o tym, że może niekoniecznie dana cywilizacja na danej planecie powinna się dowiadywać o tym, że ktoś w pewnym okresie czasu im pomagał. Mhm. Może to jakiś zakaz związany chociażby z tym, że być może jest jakieś wewnętrzne ich prawo, a może to jest po prostu bardzo logiczne, żeby w pewnym momencie skończyć ingerencję, już nie promować dalszego rozwoju według pewnej modły zadanej przez cywilizację, która nas odwiedziła, może pozostawić tej cywilizacji, w tym wypadku ludzkiej, wolność, czyli swobodę rozwoju. Do pewnego momentu was doprowadzamy, a co z tą wiedzą przekazaną przez nas zrobicie, w jaki sposób się posłużycie tymi informacjami, które od nas dostaliście dla dalszego rozwoju, to być może nawet dla nas będzie pewną zagadką i być może za wiele, wiele stuleci przylecimy i zdziwimy się, w jak różną stronę pożeglowała wasza cywilizacja. To rzeczywiście może być dla takich istot fascynujące. No właśnie, powiedz mi coś takiego. Czy mity o Złotym Wieku ludzkości, bo mamy taki Złoty Wiek ludzkości, czy te mity o tym Złotym Wieku ludzkości to są jakieś wspomnienia realnego okresu, tego bezpośredniego kontaktu z tymi istotami, twoim zdaniem? No moim zdaniem tak, ale znowu będę się trzymał tego porządku, który, mówiąc szczerze, narzuciłem, więc spójrzmy najpierw na to, tak jak chce tego nauka, która odżegnuje się od jakichkolwiek odwiedzin. I mówi się o tym, że ta idealizacja, ten złoty wiek, to on jest różnie nazywany w różnych cywilizacjach, ale rzeczywiście można o takim złotym wieku w różnych częściach świata powiedzieć. To jest dosyć charakterystyczna i przyznaję, to też mnie przekonuje, dosyć charakterystyczna dla wielu cywilizacji próba idealizacji tego, co było kiedyś, tego, co było dawno, dawno temu. Że kiedyś i klimat był lepszy, i społeczeństwo było bardziej na przykład solidarne, na przykład się wspierało. Y, To poza tym można potraktować ten złoty wiek jako taki mechanizm idealizujący traumę chociażby tego kontaktu. Ja nie mówię, że tylko, że to musi być, ale traumę przemiany, bo tu jesteśmy jeszcze na gruncie racjonalnym, więc zostawmy ten kontakt. Powiedzmy sobie traumę przemiany, żeby przejść z cywilizacji zbieracko-łowieckiej do cywilizacji osiadłej, bardzo wiele rzeczy musiało się zmienić. W życiu wielu, wielu ludzi to była przemiana, no naprawdę, było postawienie świata na głowie, a więc trauma ogromna. Zatem, zatem można to potraktować, że ludzie, którzy na przykład stracili swoje zajęcie, bo już nie było trzeba aż tylu myśliwych, nie trzeba było
i tak dalej, i tak dalej. Wiecie Państwo mniej więcej o czym mówię. No, oni mówili sobie, tak, kiedyś to było cudownie. Człowiek chodził, polował i wszystko było wspaniale. To oczywiście rozciągnijmy na długi, długi okres czasu, na wieki i im dalej od tego momentu, tego przejścia, tym ten mit złotego wieku będzie bardziej atrakcyjny. On się będzie uatrakcyjniał wraz z każdą opowieścią, kolejną opowieścią o złotym wieku. I to byłoby takie wyjaśnienie bardzo niespekulatywne, nie odwołujące się do wizyty gości gdzieś z odległej części wszechświata. Natomiast można też traktować, można też potraktować tę opowieść o Złotym Wieku jako wspomnienie okresu stabilności, okresu bezpieczeństwa związanego z opieką obcych, bo były wyższe istoty, do których zawsze można się było odwołać. One rozstrzygały problemy, rozstrzygały spory, w ogóle były takim zwornikiem cywilizacji i dawały nam poczucie bezpieczeństwa. To mogło być coś, co sprawiało, że ludzkość czuła się bezpieczna właśnie. I to może jest echo takich właśnie wydarzeń, czyli obcy jako stabilizatorzy, jako istoty, które dają poczucie bezpieczeństwa. A dalej, no, ten złoty wiek to może być też jakby taka konsekwencja tego, że kiedy obcy odeszli, to utracone zostało to poczucie bezpieczeństwa. To była, to był taki moment, w którym ludzkość otrzymała taką swoją samotność poznawczą. Już pewne odkrycia, pewnych odkryć musiała dokonywać sama. Już nie było dobrych nauczycieli, którzy mówili: a to się mylicie, musicie to zrobić inaczej. Teraz, w tym momencie, kiedy obcy odeszli, ludzkość była skazana na własne doświadczenia. I te opowieści o Złotym Wieku, ja się wcale nie dziwię, że mogły się pojawić. No bo fajniej było, jak mieliśmy obcych, którzy się nami opiekowali. Teraz, kiedy jesteśmy sami, nie jest nam dobrze. Wolelibyśmy, żeby nasi boscy opiekunowie znowu tu przylecieli, znowu tu byli i to myślę równie dobrze, właśnie te opowieści o Złotym Wieku, to może być echo takiej właśnie sytuacji. No właśnie, i na zakończenie mam tylko jeszcze takie jeszcze pytanie mam. Tak na marginesie przyszło mi do głowy, mówiłeś o tym patrzeniu na gwiazdy, to jak ktoś chce dobrze popatrzeć na gwiazdy, zachęcam, żeby dokądkolwiek sobie popłynął, na morzu czy na oceanie, widać je doskonale i to jest najpiękniejsza rzecz, po prostu nie chce się spać, tylko można się całego gwiazdozbioru nauczyć. To ja pamiętam, że bardzo lubiłem, to mnie po prostu przerażało, szczerze powiem, bo w mieście człowiek nie widzi, widzi jedną, dwie gwiazdki, ale w momencie, kiedy płynie i widzi kompletnie całe niebo, no to jest to po prostu, powiem tak uczciwie, przerażające nawet, nie? I wtedy człowiek doskonale rozumie, co miał na myśli Immanuel Kant, kiedy ta sławna fraza się Jasne, pojawiła. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we we mnie. mnie. Ponieważ niebo, nocne niebo, takie prawdziwe, jest absolutnie fascynujące, jest teatrem, jest magią, jest czymś, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak jest mały wobec Mhm. wszechświata i gdzieś to sakrum jest na wyciągnięcie ręki, ale nie to sakrum identyfikowane z jakimś konkretnym Bogiem. Człowiek ma poczucie, że za chwilę, jeszcze chwilka i pozna odpowiedzi na wszystkie pytania świata. Tak to niebo czasami działa. Tak, to jest prawda. I na zakończenie mam tylko jeszcze jedno pytanie, Marku. Jeśli to tylko mitologia, to dlaczego ta mitologia jest tak spójna globalnie i pojawia się dokładnie tam, gdzie rodzi się jakaś nowa, kolejna cywilizacja? No i znowu, jakoś tak się składa, że dzisiaj tak troszkę jak ta waga rozważam, więc zacznijmy od tego, co mówi nauka. Nauka mówi o tym, opierając się między innymi o psychologię, że struktura ludzkiego myślenia, ludzkiego umysłu
jest jednaka dla wszystkich ludzi, że człowiek zawsze buduje poczucie sensu, że to jest mu niezbędne niejako do rozwoju Mhm. i mit bardzo często się wykuwa bez względu na szerokość, długość geograficzną taki sam albo bardzo, bardzo podobny, bo odpowiada właśnie na tę potrzebę usensownienia naszego życia, naszej egzystencji tu i teraz na Ziemi. No i tyle psychologia. Mit byłby w tym wypadku, ten mit o obcych nauczycielach, byłby w tym przypadku narzędziem do interpretacji świata, do jego tłumaczenia. No a teraz sięgnijmy po to, co wydaje mi się bardziej atrakcyjne i przyznam się szczerze, nie lubię tego robić, ale to zrobię, że wydaje mi się chyba bliższe rzeczywistości, ale tak jak mówiłem, dowodów na to nie mam. Otóż myślę, że równie dobrze można to, o co pytałeś, tłumaczyć tym, że pojawiały się wydarzenia bardzo podobne. Już mówiliśmy o tym, że pewien etap rozwoju cywilizacyjnego skutkował tym, że pojawiali się nauczyciele w różnych okresach historii Ziemi, w różnych cywilizacjach, ale ci nauczyciele wybierali na ogół bardzo podobny okres rozwojowy. I skoro wybierali taki okres, to też pewne zdarzenia mogły być bardzo podobne. No, załóżmy, że ci obcy mieli pewną procedurę. Teraz procedury są bardzo modne w różnych dziedzinach życia, a zatem oni również mogli mieć taką procedurę kontaktową. I ta procedura kontaktowa spowodowała, że dzisiaj te opowieści, po które sięgamy, te opowieści z różnych stron świata, wydają się nam, nie, one się nie wydają, one po prostu są bardzo, bardzo podobne. I wtedy my moglibyśmy traktować ten mit, który przetrwał tysiąclecia, jako taką zakodowaną pamięć naszego gatunku. Mhm. Po prostu przez przez wieki, przez tysiąclecia przeniesiona została pamięć. Dzisiaj trudno jest już to rozkodować, tak bardzo, bardzo szczegółowo, trudno jest to rozkodować, a jednak są tacy, którzy próbują to zrobić, no i czasami te osoby snują fascynujące opowieści. Te opowieści, które czytamy bardzo często, kiedy czytamy różnego rodzaju książki związane z paleoastronautami. I oczywiście, tak jak to często robią naukowcy, możemy wzruszyć ramionami i powiedzieć sobie, w ogóle żadnych dowodów nie mają. No, ja tylko powiem o tym, że kij ma dwa końce. I choćby naukowcy zarzekali się, że oni wiedzą i oni już rozstrzygnęli wszystkie i w ogóle rozwiązali, nie tylko rozstrzygnęli, ale rozwiązali wszystkie zagadki świata, to ja mam nieodparte wrażenie, że ich tłumaczenia i te, nazwijmy to nasze tłumaczenia, one mają przynajmniej na tym etapie bardzo podobną wartość. Bo kiedy dotykamy życia społecznego, no to jest tak, proszę Państwa, że nie bez przyczyny jeden z podział nauk przebiega tak, że mamy nauki ścisłe, mamy nauki humanistyczne i mamy nauki społeczne. Nauki społeczne, chociaż nikt nie odmawia im naukowości, one mają jednak taki element płynności. Nie da się po prostu mówić o społeczeństwie w sposób stricte matematyczny. Tam się czasami przydaje oczywiście statystyka, ale zdecydowanie nie matematyka. Nie da się pewnych procesów, pewnych wydarzeń, chociażby mitologicznych, usystematyzować, wbić w nawiasy czy pomnożyć, podzielić. Tego się zrobić po prostu nie da. A zatem ta pewność siebie czasami wykazywana przez naukowców, moim zdaniem, jest pewną pozą. Oni oczywiście mają podstawy do swoich twierdzeń. Ja starałem się je pokazać, że rzeczywiście można w ten sposób próbować tłumaczyć te mity, Mhm. ale można je próbować tłumaczyć również w taki sposób, jak to mówiłem, spekulatywnie, bo tak chce na to patrzeć nauka, że to spekulacje są. Mhm. Proszę mi wierzyć, z mojego punktu widzenia
Właściwie powinienem mówić o dwóch rodzajach spekulacji, a nie o tłumaczeniu racjonalnym i spekulatywnym. No ale tak dla lepszej komunikacji posługiwałem się taką, a nie inną nomenklaturą. Okej, dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Troszeczkę tajemnic wziąłeś, odsłoniłeś, jeśli chodzi o te kwestie związane z tymi nieznajomymi, którzy pojawiali się przez wieki. I tak jak wspominałem, ja zachęcam, żeby również zaglądać na kanał Marka. Namiary znajdziecie niżej. Dzięki ogromne raz jeszcze za wspólnie spędzony czas. Ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Piszcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze rozmowy gdzie tylko się da, na forach dyskusyjnych, znajomym. No im nas więcej, tym większa burza mózgów będzie. Dzięki ogromne raz jeszcze. Ja dziękując powiem tylko naprawdę, nie miejcie Państwo kompleksów, kiedy zagłębiacie się w tłumaczenia odwołujące się do paleokontaktu, bo to, co powiedziałem, naprawdę, dopóki ktoś nie wymyśli maszyny czasu, albo do momentu, kiedy nie skontaktujemy się z cywilizacją, która kiedyś nas być może odwiedzała, to i naukowcy, i my tak do końca pewności nie będziemy mieli. Dzięki ogromne raz jeszcze, Marku, i do następnego Dzięki. razu. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich.